Może stąd to podsumowanie zrobimy. Siedzisko jest. Podkładka też jest, a może ją ściągnę albo zostawię. O, zakurzyło się. O, kurde, ni tak, ni tak. Nie, tego tu nie postawię. W oczy daje strasznie. Jest zima, to musi świecić słońce, co nie? Ten rok zaczął się jak prawdziwa proza życia. Mianowicie pierwszy strzał z burakami i naczepa w rowie. Buraki wywrócone. Nie wygląda to za ciekawie. No. Kierowcą był mój brat, który tutaj chciał oszczędzić osobówkę, która wpadła w poślizg, leciała na czołówkę, no i odbił tak, że wleciał do rowu, buraki się wysypały, no i trzeba było na początku tego sezonu ręcznie, jak to mówią niektórzy, tymi ręcoma, tak się śmieje tylko, to się Wojtek kameruje. Ty sobie zdjęcie z burakami znowu chcesz robić, na burakach się lansować. Przerzucić prawie 20 kilka ton z powrotem z burakami pojechać na cukrownię. Dawaj, dawaj, Grysiu. Próbujemy puścić ładowarkę na linię kolejową. Ładowarki na tory. Tak, ładowarki na tory. Dalej lepiej nie było, ale to nie pierwszy raz, kiedy buraki są ode mnie odbierane w styczniu. Natomiast jak co roku staramy się tutaj dla kierowców, którzy pracują święta, niedzielę, Boże Narodzenie, Sylwestra. Te buraki cały czas są codziennie dostarczane do cukrowni. Dla tych kierowców zrobić coś dobrego. No i tradycyjnie oczywiście na naszych polach grill wjechał. Także taki miły akcent prac polowych i odwozu buraków do cukrowni. Wojtek, pójdzie, nie pójdzie, to są ważniejsze sprawy, mamy na głowie. To dobrze kiełbasę przysmażyć. Jak tak zacząłem, to patrzę, że to faktycznie taka proza życia, która będzie się w dzisiejszym odcinku kilka razy przewijać, bo nie zawsze jest tak kolorowo. Rolnicze protesty wjechały na początku również roku i nie, żeby pokazać, jak to jest źle rolnikom i narzekać i blokować te drogi, tylko żeby nie obudzić się z ręką w nocniku. Czyli te nasze działania są tak jakby trochę zapobiegawcze, że coś może się wydarzyć źle i faktycznie takie sygnały były i dalej są, że nie idzie to w takim kierunku jak powinno, a umówmy się, rolnictwo jest tutaj taką powiedzmy, jak to nazwać, kluczowe dla naszego państwa, a bardziej dla naszego bezpieczeństwa, bo w razie W to właśnie my powinniśmy dostarczyć i wyżywić nasze społeczeństwo, ponieważ nikt tego za nas nie zrobi w razie jakichś kryzysowych sytuacji, czy to nasi sąsiedzi ze wschodu, czy zachodu. Dlatego myślimy tutaj do przodu i zabezpieczamy się, jeżeli coś idzie w złym kierunku. A dalej to już takie polne rutyny, czyli pod osłoną nocy, początek sezonu, przymrozek i wjeżdżają nawozy, w tym przypadku potasowe, później siarka, a następnie jakiś tam azocik od momentu, kiedy już można. Wykorzystując ten piękny, mroźny poranek, nawozy pod buraki. Jak luty to oczywiście walentynki z moimi cudownymi kobietami. Sztuk 33, rocznik mojej żony. A to dla Liwci wersja, bo wiem, że na słodko jej bardziej pasuje. A zaraz potem pierwsze naloty chowacza się pojawiły. Pierwszy robaczek tego roku. Chowacz. Jeszcze na mnie wleciał w traktorze, patrz. No i trzeba było już tutaj wjeżdżać w pole. Pierwsze próby też pod koniec lutego, jak co roku, siania jęczmienia browarnego. Niektórzy powiedzą, że szybko. Ja zawsze się tłumaczę, że to jest odpowiednia pora, że jest za mokro. Że jest za mokro i raczej nic tam dzisiaj z tego, teraz nic tam z tego nie pójdzie. Bo ten jęczmień wbrew pozorom jest wytrzymały na te przymrozki. Chodzi tylko o warunki w polu, jeżeli się da.
Początki, no takie były oczywiście próby ciężkie. Część pola zasianych, natomiast na 2 ostatnich hektarach niestety z tym siewem poległem. No i tak bywa. Początek roku to oczywiście też start projektu Wyzwanie X i produkt, którego nazwy nie wymawialiśmy, nie mówiliśmy o nim, nie był dostępny, ale pokazywaliśmy jego efekty w różnych częściach Polski, u Kuli, u Perkinsa, u Wojkepa, u Mariusza, no i u Jarka, no i u mnie na końcu. A tutaj takie oficjalne zaproszenie, już wiem, że teraz listów się za bardzo nie pisze, ale... Możemy to traktować jako maila. Tak, to jest taki mail, no nie własnoręcznie, bo mamy druk, ale... Zostałeś wybrany. Dalej wjeżdżają buraczki w strip tillu i takie nocne manewry, bo niestety nie udało się tak na raz zasiać tego i trzeba było walczyć w nocy, przetalężować, żeby w ogóle coś tam się udało. Nie byłem z tego zadowolony, nie byłem zadowolony ze wschodów, ale ostatecznie, patrząc już na koniec sezonu, spoko to wyglądało. No, opady uratowały sytuację, wschody nierówne, ale gdzieś te niektóre sztuki jeszcze wyszły. No i oczywiście takie pierwsze zabiegi polowe, te jedyneczki w zbożach. Kurde, Kuba, ciężko jest. To aż się podleje, wiesz? Co? Ciężka praca. Ciężka? No, Widzę właśnie. Widzę, że jest ciężko. się coś nauczył, no co ja będę go... No. Dobrze, dobrze, niech jeździ. W maju też zrobiłem takie pierwsze spotkanie u mnie na gospodarstwie w związku z Wyzwaniem X i zaprosiłem osoby, które jakby mogły same zobaczyć, jak wygląda taka lustracja. Sprawdziliśmy rzepak, pszenicę. Te efekty gdzieś już na tamtym etapie mówiły same za siebie. Przed tym takim zabiegiem na płatek w maju John Deere tutaj podwaja swoją wartość, bo wyjeżdżają nowe opony. Ale jak się zakopie, jak to grzebnie ze 2 razy, Żeby tylko wału tylko nie tak, wyrwało. co? Żeby tylko wału nie wyrwało. Będziemy maszynę rozrywać. Nowe oświetlenie, tak jak zapalałem, to ten rzepak praktycznie dojrzewał. O kurde. Powiem wam, ale to jest petarda. Natomiast pojawiła się kolejna proza życia, przymrozki wiosenne i 38% strat na rzepaku. Jać, masakra. Także tyle poszło mi z przymrozkami, tyle mniej niestety zebrałem. Nawet więcej, bo ja liczyłem sobie sam na 50%, ubezpieczenie zaliczyło 38%. Później na moich polach usługowy siew kukurydzy, a wjeżdżając już w rzepak na typowy zabieg na płatka, John Deere się zepsuł. Przekimałby się tutaj dzisiaj, nie? Mówisz? No. Wykrakałeś z tym namiotem. A mówiłem, bierz namiot. No, stoimy. Stoimy. Stoimy, hydraulika nam przestała działać. To nic nowego. W sumie i tak był to lepszy wyjazd w pole niż ten 2 lata temu, w którym pogięłem lance w Hardin. No i tak ruszyłem, że zahaczyłem o drzewa. Oczywiście warkot silnika w środku, mało co było słychać. No i takie są efekty. No tak jak mówię, nie jestem z tego dumny. Tutaj tylko trochę postałem i okazało się, że się sam naprawił po jakimś czasie. Zmęczyliśmy to. Dalej ta kukurydza oczywiście zaczęła wschodzić, no i 2 hektary zjadły mi ptaki, co oczywiście ani trochę mnie nie zdziwiło. Ani trochę. I tak na pocieszenie przypomniałem sobie, co to jest prawdziwa orka, bo dostałem na testy taki sprzęt w nieco mniejszych gabarytach. A, poszedł. O kurde. To chyba na internet się nie nada. Ale co to się stało? Pług i pół hektara gdzieś tam poszło. Nie wyglądało to rewelacyjnie, ale no starałem się, robiłem
co mogłem. Wiadomo, no trzeba kwestia wyregulowania. Mamy tutaj, co my tu mamy, pół hektara. Oczywiście też przez cały sezon weryfikowaliśmy tutaj wyjazdowo u chłopaków i u mnie te efekty naszego tajemniczego produktu X. Teraz już wiadomo, że to X-Max z Bacter X. Patrz, liczy, sam liczy. Nie da popracować. A 14. Wszystko zobaczą. Już wiedziałem, że nie mogę liczyć tutaj na jakieś rewelacyjne plony z rzepaku, dlatego chciałem sprzedać MDW, co ostatecznie mi się nie udało. Jeden z powodów jest taki, że nie odbierałem telefonów od potencjalnych klientów. Moja wina. Obiecuję się poprawić następnym razem. Żegnaj, przyjacielu. Żegnaj, przyjacielu. W końcu. I nie mógłbym tutaj nie wspomnieć o Kubie i Wojtku, którzy przez cały sezon zastanawiali się, który z nich jest bardziej gibki. Tak, to były ich podstawowe problemy. Wszystkie rolki wymieniono, zobacz, od góry na dół między taśmami. I niech nie gada, że ja duży. Kuba, podziwiam. Naprawdę tu wlazłeś? Oczywiście, byłem między taśmami. Ty, to z tym wierceniem to ja mogę tutaj wejść wiertarką, bo ja się tu No zmieszczę, tak, bo ty się tu nie zmieścisz. Ja tu się zmieszczam, nie bój się. Ja tu w nie takie miejsca wchodziłem do tej Jak co roku, pomimo tych strat przymrozkowych, był coroczny skok w rzepaku Panie Darku, pan się nie boi. Tak śpiewał Kazik. z, można powiedzieć, twardym lądowaniem. Jak on jest na 5 ton, może jest trochę lepiej. Tutaj rewelacji nie było. Z lądowaniem, jak widzicie na załączonym obrazku. Uwaga, teraz ja. Z przyjemniejszych rzeczy na same żniwa pojawił się nowy nabytek John Deere T560 zakupiony od kolegi Mariusza. Co muszę na co mam zwrócić uwagę, co mam do pszenicy, co do rzepaku? Wysoki bieg. Jak to wypikasz, to powiem tak, duja i gazu. Aktualnie właścicielem jest bank, ale staram się, żeby to się zmieniło. Mam nadzieję, że za kilka lat trafi do właściciela, który nim powinien być. No, ten kombajn zmienił, można powiedzieć, moje podejście do żniw, bo jak nie lubiłem tych żniw, zawsze gdzieś tam z tyłu głowy miałem, że coś się może wydarzyć przy tych sprzętach, w tym MDW, czujność, węch, wszystko było zachowane. Natomiast w tym przypadku wsiadało się do kombajnu na żniwa, wcześniej smarowało, wyjeżdżało, kosiło, wracało. Dziękuję, do widzenia. Tak wyglądały żniwa, czyste, przyjemne. No nie ustawiałem, żeby za mocno nie ustawiałem za niskiej temperatury, żeby organizm się przyzwyczaił do tego, co było kiedyś. Brakuje jeszcze temperatury, słabo jest. Przy okazji nowego sprzętu i tych żniw kupiliśmy też wagę do weryfikacji plonów przy naszych testach. O! Schudłeś! Wtedy tu wiatr zawiał. A wracając do samego kombajnu, no to Mariusz, tak jak on to mówił, że nic przy nim nie trzeba było robić, tylko wsiadać i jechać. Co Mariusz mówi, co prawdziwy kombajnista ma mieć przy sobie? Co? 5 groszy zawsze do otwierania. Zleciał. On tutaj powinien być, co nie? No i w sumie, patrząc na to, to faktycznie były bardzo drobne sprawy. Mogę sobie tutaj narzekać, ale żadnej konkretnej awarii nie było. No takich to mógłbym sobie życzyć. I oczywiście był też test białej koszulki, żeby pokazać, że nawet ten nowy, 12-letni kombajn no nie zapewni takich sytuacji, że coś się może nie zepsuć. Jasiu mnie czapką poczęstował. Kochany, ale pomyślał, widzisz? Ja mówię do Janka, Janek, weź sobie czapkę. A Janek od razu dwie. Całą tu wyprawkę wziął. Pod kosę poszedł rzepak, jęczmień i pszenica na same żniwa. Ostatni pasek, czekajcie jeszcze zbiorę. Patrz jak klaskają. Cieszą się. Wszyscy w okolicy się cieszą. W sierpniu miała też miejsce premiera Bacter X, czyli firmy, która stała za całym wyzwaniem X. Nadszedł czas oficjalnie przedstawić
firmę Bacter X i produkt, który stoi za tymi wszystkimi rocznymi wynikami. X-Max. 100% made in Poland, polski kapitał i myślę, że możemy mega konkurować z największymi korporacjami na rynku ze względu na ekipę, jaką w swoim składzie mamy i to, jak dobre produkty robimy. Także ja Wam tylko chciałem podziękować za wsparcie, za to, że jesteście. W tym momencie mamy już kilkaset lustracji takich polowych zrobionych u rolników w tym sezonie. Kolejne są szykowane na wiosnę, także dzięki za wielkie wsparcie i to, że to się tak fajnie rozrasta i zaufaliście i sami możecie teraz przetestować, a ludzie, którzy nie są zdecydowani albo się przyglądają, mogą albo spróbować tego u siebie, albo zobaczyć już nie tylko w takim wąskim gronie, ale też u swoich sąsiadów. Gdzie sąsiad sąsiadowi sąsiadem. Na pewno powie, jak będzie dobrze wychodzić. Albo źle. Arek, jak to mówią, weź mnie to na kameruj, bo mi nie uwierzą. Dobra, lecimy dalej po żniwach. Oczywiście uprawki, wapnowanie i wlatuje JCB, który, nie mogę powiedzieć, nie zawodzi, bo znowu coś się wydarzyło. Co? No zapowietrza się. Są też tutaj w gospodarstwie maszyny odpalane najczęściej raz w roku, ale też do tego się przydają, żeby zrobić swoją pracę na polu, w tym wypadku 120 i mulczowanie. Po tych przebojach ze swoim JCB miałem okazję niestety tylko przez kilka dni zaznać nieco luksusu i przetestować nowego Fast Tracka praktycznie na wszystkich frontach w moim gospodarstwie. Inna bajka, inna technologia. Ale nie martwcie się, dzisiaj nie będzie nic o JCB. Dalej od przyjemnych rzeczy, kolejna proza życia. Powódź w Kotlinie Kłodzkiej na południu Polski. No i taki czas, który był bardzo intensywny. Praktycznie przez pierwsze 2 tygodnie, dzień w dzień z Anią jeździliśmy tam z pomocą. Codziennie wracaliśmy do domu, braliśmy jakieś produkty, woziliśmy, szukaliśmy ludzi, którzy byli poszkodowani. No i staraliśmy się jakby dołożyć tą swoją cegiełkę do pomocy, która była tam tak bardzo potrzebna. Mamy też tam najbliższą rodzinę, więc znowu kolejny czas był poświęcony na remonty, sprzątanie i można powiedzieć, że w takim przypadku jesteśmy jednym na finiszu tego, żeby babci ten dom odremontować i mogła się wprowadzić, może nie na święta, może nie na Nowy Rok, ale za chwilę prawdopodobnie uda się to uczynić, więc cały czas te siły były skierowane w tamtą stronę. Jak nie dla rodziny, to dla osób po prostu postronnych, których nie znamy osobiście, ale wiedzieliśmy, że potrzebują też pomocy. No i te widoki, które naprawdę zostaną z nami do końca życia, bo tak jak to wyglądało, to była tam jedna wielka masakra. Jest już lepiej, ale dalej ogrom pracy i mam trochę wrażenie, że to powinien być taki maraton, nie sprint, bo my już o tej pomocy nie myślimy. Tam się temat dla nas zakończył, natomiast dalej są tam rodziny, które są w tragicznej sytuacji i często same sobie nie mogą pomóc. We wrześniu oczywiście start nowego sezonu, zasiewy rzepaku, pszenicy, zbiory kukurydzy. Znowu po ptakach kolejna plaga, zwierzyna. Tutaj dziki zrobiły niestety spore straty, no i musiałem się pogodzić z tym, że szału nie było, bo się tam działo w tym polu. Ledwo co idzie. Teraz będę musiał uciekać. Żebyśmy zaraz nie uciekali. Wielki.
I zataczamy koło, bo kolejny raz kopiemy buraki, kolejny raz są odbiory, zimową porą niestety, więc znowu idealnych warunków nie było, ale kolejny raz staraliśmy się tutaj umilić kierowcom ten czas i tym razem nie grill, a grochóweczka pożywna wleciała, także każdy mógł się tutaj tą zimową porą poczęstować. Sezon z Wojtkiem kończyliśmy już na konserwacji sprzętów z taką nieco większą temperaturą, bo trochę sobie to nasze halowe pomieszczenie dogrzewaliśmy. Też szkakle, żebyś na jedno oko widział. Co? To będzie, jak coś mogę A te są kogo? To są taty twojego, ale on tak jak potrzebuje tylko z lewej widzieć, no to patrzy wtedy, nie? To jest oryginalne doszlifowanie, nie? Poważnie on tym coś widzi? Bo tam jest takich 20 par, na sobie wybiera, które nie są z oleju ze smaku. Ale tylko ma na prawe oko? Nie, to zależy po którym oku przejechał czymś, nie? No a ja Wam dziękuję za to, że byliście z nami tutaj cały rok. No i sam jestem ciekawy, co przyniesie kolejny. Do zobaczenia i cześć. Proszę Państwa, to nastała ta chwila MDW zimową porą na dotyk. Złoto. Także jakby ktoś w zimie przyjeżdżał oglądać, to nawet nie trzeba będzie przepalać.